Bardzo ładnie. Teoretycznie powinno działać, no. Ale jak jest silny bardzo wiatr, To jak będzie silny wiatr, to nie będę otwierać no, okien. no jasne. Także dziękuję bardzo. To zamykam, bo jest silny wiatr. Mhm. Dzisiaj jest piękny dzień, chociaż bardzo wietrzny. Ja się wzięłam za wysiewy pomidorów. Spiszę sobie tutaj na kartce wszystko, co wysieję, żeby potem wiedzieć, jakie mi wzeszły odmiany. Mam nadzieję, że kartka mi nie zginie, tak jak w zeszłym roku. Źle zrobiłaś te okienka. Jak się otworzą, to drzwi nie otworzysz. Zauważyłam już to. Trzeba jakoś tutaj też wykombinować blokadę. Bo takie drzwi na haczyk to nie zadziałają. Chyba, żeby je po prostu jak się otworzy, to tu był taki haczyk i wtedy już nie będą latały. Słoneczko No. świeci. Prawda, że to jest chłodno? No jest normalnie, tak jak wszędzie. A co tam taka sztukowana szyba? A tak mi wyszło. Aha, Przeszkadza? nie. Ta deska była stąd. Pamiętam tę deskę. I ona tu musi wrócić. Aha. No właśnie. No, chyba lepiej. No ślicznie. Zdecydowanie lepiej. Elegancko. Raz.
to opłukiwanie zwiększa szanse. No, nie jest źle. To tutaj nie wiem, czy będę miał taki szeroki kawałek. Myślałem, że skoro... Bo ja nie mam takiej na tyle szerokiej szyby. Znaczy mam, tylko musiałbym po prostu rozebrać następne okno. A jest szansa, że wykorzystam te kawałki, które zniszczyłem poprzednio. Bo okazuje się, że ta metoda opłukiwania jest najlepsza. Tu mi tak ładnie ten trójkącik wyszedł, więc jak uda mi się go też ładnie odciąć, o tak, to wtedy tutaj dostawię jeszcze jedną poprzeczkę i dotknę taki mały kawałek, mam nadzieję, z tych szyb, które mi zostały, się uda. A jeśli mi pęknie, no to będę chyba wyjmował już dużą szybę i próbował z dużą szybą. Nie jest źle. Pękła mi szybka. Musiałem za ostro wejść gwoździem. Pękła, ale wiecie co? Zostawię to. No i tak to wyszło. A szkoda, że mi ta szybka pękła, ta duża. Na szczęście to pękło w tak bezpieczny sposób, że nie będę tego wymieniał. Na wiosennym stawie taka sytuacja. To są kotki z topoliosiki. Zakładam kalosze i je wyzbieram. Włoszyłam żabę. Całkiem szybko idzie. No to już jest skrzek. W takim razie wyłowię go i przeniosę do stawu leśnego. Tutaj będą miały dużą swobodę w leśnym stawie. Czwarte, takie spore wiaderko ląduje tutaj na tym kompostowniku. Spotkałam w stawie jeszcze przynajmniej kilka takich skrzeków żabich i kilka żabek. Na razie zostawiłam je tutaj, bo tutaj jest dużo cieplejsza woda niż w stawie leśnym czy stawie dolnym. Wybierając topolowe kotki, zauważyłam, że już się staw budzi do życia. Sporo roślin już się zieleni. Niedługo też zakwitną kaczeńce.
Będzie pięknie. No to gotowe. To polowe kotki wyzbierane. Zebrałam też troszkę liści pływających po wierzchu i trochę glonów. Oberwałam jakieś martwe części roślin wodnych. Darek będzie musiał jeszcze tutaj oczywiście odkurzyć. Swoją drogą jestem ciekawy, co się będzie kryło pod tymi drzwiami. Dlatego, że to jest jakaś taka bejca na nich. Myślę, że satyniarką to może się fajnie zedrzeć. A jak nie, to po prostu tylko wygładzę i chyba też się pomaluję na biało. I tak myślę, że usunę do końca ten kit, a w miejsce kitu dam, przybiję listewki, starając się nie uszkodzić tym razem szyby. Powiem Wam, że efekt jest zaskakująco fajny. Ja bym chyba tego nie malował na biało, w sensie zrobiłbym to chyba olejem. Bardzo pięknie Ale czy wyszły te doskonale? drzwi. Bardzo pięknie, doskonale i te listewki też będą pięknie zamiast tego kitu. Mówiłeś, że będzie Pani zadowolona i jest. Ale czy na biało tego nie pomalować jednak? Nie, no właśnie jednak nie. A w każdym razie nie drzwi, no bo okna to inna inszość, ale drzwi wyszły ślicznie. Z bliska. No tutaj po skosie będziesz łączył. No wiadomo, że po skosie. No tak. Po skosie. Nie mam tak długich, więc muszę takie wkładki robić. Znaczy może i mam gdzieś w sumie. Jakbym się zastanowił. Ale nie wiem, czy mi nie szkoda. W sumie to ja mam całą stertę takiego pięknego drewna. Takiego Ale takiego cienkiego? Nie. grubych, takich fajnych. I trzymasz na jakąś lepszą okazję? Tak. Będzie pasowało, czy za luźno? Ja zawsze za luźno docinam. A, jest trochę luźno. Ładnie, nie będzie nic widać. No, nie wyszło. On na szczęście jest za długi. A potem wiesz, jak będzie za krótki. Może na drugą stronę będzie pasował. Wiedziałem, że się zrobi za krótki.
O, nie będzie widać, prawda? Tak. Dzień dobry. Znowu się tu błoto zrobiło. Zaczęło padać w poniedziałek wieczorem i cały wtorek kropiło. Ale dzięki temu udało mi się przetestować daszek w szklarni. Nigdzie nie cieknie. Jedyne miejsce, gdzie mi ciekło, to jest tu, bo ten fartuch z blachy, który zrobiłem, zapomniałem zrobić mu rant. Więc woda trochę spływała też bokiem i zaciekała na rysia i trochę też tu na ten róg. Ale już to poprawiłem, więc test zdany w sumie pozytywnie. Pozdejmowałem już okna. O, jeszcze jedno nie zostało. Bo okna zabiorę stąd do malowania, tam gdzie mam warsztat, gdzie mam ten stół, a następnie zacznę malować całą szklarnię wewnątrz, olejować szklarnię wewnątrz. A potem przejdę do okien, bo czekam na farbę. Zamówiłem taką farbę akrylową, bo te okna mają około 30 lat. Widać, że to jest malowane na tryskowo. Wtedy akryl stał się popularny, więc podejrzewam, że to jest po prostu farba akrylowa. To jest taka cienka warstwa, w sumie dość solidnie się trzyma, więc uznałem, że akryl będzie najlepszym rozwiązaniem. Dobra, to zabieram stąd te okna do warsztatu i szykuję sobie tutaj miejsce do olejowania. Dzień dobry. Dobry. Zimno od tej stodoły, wieje od tej stodoły zimnej. Zimno. Będzie jakieś prześcieradła tutaj wiesić od Prześcieradła koce. koce. Dobrze, to Ci nie przeszkadzam. Idę, wyjrzę sobie na świat. O Jezu, jak ślisko, no po prostu można się zabić. O, Gulliver już idzie. On chodzi teraz rano na pielgrzymki do kapliczki. Sałaty coraz większe. A tu posiałam rzodkiewkę, posiałam pietruszkę, koperek. W tym roku koperek nie wszedł mi tak sam jak w zeszłym. W zeszłym roku miałam klęskę urodzaju kopru. W tym roku jakoś kopru nie widać. Co jeszcze posiałam? Groszek posiałam. Tak, posiałam jeszcze cukrowy groszek. Czemu tu czyścisz? Tu były czyste, wyczyszczone belki. No bo gliną tu pomazałaś, chodziłaś tędy. Mam to na filmie. Tak? Tak. No dobrze, z grubsza to oczyściłem. Uff. O, tu. Co teraz? Teraz pan ma w planach zagotować prawie 2 litry wody. Aby? Rozgrzać olej W celu? pomalowania całości. Piękny plan. Ale piękne czerwone trzewiki. No, jakaś dziewczynka musiała zadawać szyku. A może chłopiec? Wtedy było ciężko. Ja Może. miałem łyżwy białe damskie. Wszyscy się z ciebie śmiali, czy nie? Nie, nikt się ze mnie nie śmiał. Wszyscy mi zazdrościli, że je mam. Aha. Masz rację, to też mogły być chłopięce buciki. No to jedziemy z tą zabawą. If only I could finish something, run straight through to the end, close the chapter dignified. Dang girl, you did it again. But will it ever be enough when I'm bent on trying to keep it tough? Will I ever settle down, happy with the here and now?
myself real tough. Will I ever settle down? Steady even when it gets loud. When will it ever be enough? Ever be enough? Ever be enough? When will it ever be enough? Ever be enough? Ever be enough? Wy tego nie czujecie, ale ja to czuję. Pachnie i to nie pachnie wiosną. Chociaż już tutaj pąki mają te narcyzy. Nie pachnie wiosną, tylko pachnie tym, czym mój mąż maluje naszą nową szklarnię. Pachnie mężu na całym podwórku. To źle? To bardzo dobrze. Co, ładnie? Będzie czy nie ładnie? Będzie bardzo ładnie. Znaczy nie jest teraz. To teraz jest tak, wiesz, błyszcząco. Ja tu oczywiście z napojem. Czy ty masz coś do picia w ogóle? Mam, oczywiście, że mam. No to dobrze. Przecież przyniosłaś mi herbatkę i kawkę. Dziękuję. Proszę. Ładnie to będzie wyglądało. A jeszcze jak tu ładnie zrobisz to, co planujesz zrobić w tym miejscu. No wie. Słuchaj, a może tutaj zróbmy taki taras do opalania się na... A ja proponuję to wyciąć. Są jakieś gdzieś niedoróbki, jak widzisz, to od razu mów. To będę, wiesz, poprawiał na bieżąco. I pamiętaj, deski czołowe zawsze maluj przed przybiciem. Oj, rzeczywiście. Trochę to niewygodne jest teraz. No, taka niedoszlifowana jakby trochę ta deska. Taka ma być. Aha. Mówiłem, że jej nie szlifuję, że tylko grubościówką. Okej. Nie mówiłem? Mówiłeś. Pewnie. Wiesz, z jakiego domu to jest? Ile lat ma dom, którego jest ta deska? Nie wiem. 1863-64 był budowany. Skąd wiesz? No wiem, bo znalazłem datę. Na jakiejś Kiedyś. belce? Tak. Gdzie ta belka A była? te znaczki tutaj to są oryginalne i one po prostu służyły, ten dom był przenoszony. Więc w taki sposób sobie cieśle oznaczył. Dalej. Ciekawe, gdzie wcześniej stał ten dom. Nie wiem. Pewnie gdzieś niedaleko. A tutaj, jak będę miała chwilę trochę dłuższą, zdejmę ten karton i posieję pietruszkę i cebulę. Marchewkę i cebulę. Marchew posiana, cebula posadzona, także zasypuję i niech rośnie. Ożyło nasze mrowisko w warzywniku. Tutaj jest szklarnia. Tu jest to mrowisko. Zrobiło się olbrzymie. No i tak to wyszło. Trochę akurat ta kamera nie oddaje kolorów. Ale jest taki dość ciemny brąz. Te wszystkie deski, te łaty, wszystkie są z kolei jaśniejsze. Ale mam wrażenie, że to się powinno wyrównać. No i bardzo jestem ciekawy, jak to się zmieni, jak dojdą ładnie pomalowane białe okna. To ja idę, czyszczę okna. Robię to satyniarką. Okazuje się, że to fajnie matowi ten stary lakier. Usuwa też brud, więc w sumie to szybciej idzie.
No i dobra, no i tak razy 14. Co tam się stało? Przyniosłeś mi patyk, żeby ci rzucić, tak? Zaraz tu pana nagram. Myję. Myję Szybę okna, no przecież Wielkanoc się szklarnej. zbliża. No, Chyba nie jest nic dziwnego. nic nie jest dziwnego. Mąż myjący okna, pewnie, że nic nie jest dziwnego. Idę zobaczyć, jak wygląda szklarnia. 1 dzień czy 2 po malowaniu. Chyba, no przecież wczoraj byłem chory, nie wiedziałaś? Zapomniałaś o tym? No, pamiętałam o tym. Strułaś mnie, że mnie strułaś, to nie nagrywasz już? Idę sprawdzić, jak wygląda szklarnia po 2 dniach po malowaniu. Teraz jest taki cieplutki kolor. Cały czas zapach czuć. Odejdę dalej. Widzę, że w telefonie wygląda tak żółciutko, ale w rzeczywistości jest bardziej w spokojnym kolorze. O, tu we wnętrzu te belki już są takie spokojniejsze, nie świecą się tak i nie czerwienią. A tu proszę, narcyzy kwitną. O, jakie piękne kwiatki mąż mi kupił. Wychodź za kreskę. No pewnie, że nie wychodź za kreskę. Gdzieś lekołatka? Mhm. Dziuraczki malutkie. Zatykamy. Nie, go już nie ma. Pewnie to już dawno bez głodu. Smarnie. A ile już mamy pomalowanych? Ho, ho, ho. To jest akurat nawet nie połowa pomalowanych. I na razie z jednej strony. Szybko wysycha. To dobrze? No bo już
Mogę drugą stronę robić, tam co pierwsze mam. Aha. A może ta biel jest złamana? Może powinna być taka troszkę cieplejsza? Nie jest złamana. Nie, właśnie nie jest złamana. Jest za jasna. Chciałam powiedzieć, że może powinna być złamana i jakaś cieplejsza. Co to znaczy? To jest farba, to jest elastyczne. Nie łamie się? Nie. Nie mamy po kicie. Sam powiedziałeś, że się po kicie nie maluje. A jednak się maluje. Wiesz co? Oni tego nie sprawdzają. A. Ta farba Mało schodzi. mało schodzi i jeszcze wyjdzie na to, że będę miał farbę, żeby drugi raz pomalować i ten trochę. To mi troszeczkę się nie podoba wcale. No faktycznie, niewiele ubyło. Właśnie. Takie piękne okienka do szklarni. Ale jeszcze dużo masz takich pięknych okienek. Mam, ale Z przoku. doświadczenie pokazuje, że akurat tej jednej, której nie masz, potrzebujesz. Tak jak te futryny po tych oknach białych. Co je miałem wywieźć i je wrzuciłem sobie na przyczepkę i leżały tak ze 3 tygodnie co najmniej, więcej. A ja się cały czas wahałem, czy je wyrzucić, czy nie. I w końcu mówię, dobra, wyrzuć. No i by się przydały. Dlaczego? No bo na nich zostały te zawiasy. A, Te okna się suszą. Znaczy w zasadzie to one są już suche, tyle że w nocy popadał trochę deszczyk, więc chcę, żeby się obsuszyły również z tego deszczu. No ale całkiem fajnie to wyszło. Myślę, że maznę jeszcze tak od frontu, już sam front drugi raz, bo gdzie niegdzie jednak tak przebija żółty kolor z tej starej farby. Ale generalnie to jest ok. Chciałem sobie też wczoraj listwy. Listwy będę potrzebował do tego, żeby zamontować od wewnątrz osłonę od stodoły. Tę osłonę robię z 2 powodów. Jeden to, jak słusznie zauważyliście, w szklarni panuje wilgoć, więc te stare bale stodoły mogłyby się szybko zniszczyć. To jest jeden powód. A drugi powód to jest taki, że bez takiej bariery, którą chcę zrobić właśnie z poliwęglanu komorowego. Trafiłem na promocję, udało mi się kupić takie arkusze po niecałe 60 zł za sztukę. Więc drugi powód jest taki, że w stodole jest chłodno. I ten chłód miesza się tutaj z ciepłym powietrzem w szklarni i ją wychładza. Jak były założone te okna, to się okazało, że w szklarni wcale nie jest cieplej niż na zewnątrz, tylko wprost przeciwnie, robi się fajny, przyjemny chłodek. To co? Z naszej strony to już wszystko. Dziękujemy za oglądanie. Ja się tutaj tylko wytłumaczę, że nie było odcinka przez ostatnie 2 tygodnie, ale to po prostu dlatego, że zrobiła się przepiękna pogoda i mi było szkoda takiej właśnie pogody na to, żeby siedzieć w przyczepie i montować film. Także przepraszam Was. Postaram się teraz to nadgonić, bo mam mnóstwo materiału. Jeśli uda mi się wszystko fajnie i sprawnie pomontować, to jakieś 3-4 odcinki zaległe powinny się pojawić w miarę szybko. To co? Jeszcze raz dziękujemy. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.